Bardzo mi zależało, kiedy rozmawiałem z panem ministrem Sławomirem Nitrasem o jego zadaniach jako ministra sportu. Wtedy, kiedy umawialiśmy się na jego robotę, że niezależnie od olimpiady, od mistrzostw świata, mistrzostw Europy, tego co tak pełno ostatnio w telewizji, wielkiego tenisa, że tak naprawdę państwowa obecność w sporcie to przede wszystkim nasze dzieci. Orliki to była najlepsza rzecz, jaka mi się przytrafiła. Byłem współautorem tej idei i jestem do dzisiaj bardzo, bardzo szczęśliwy z tego powodu. To jest chyba jedyna rzecz, dlatego tak ważna też dla mnie osobiście, której nikt nie krytykuje. Znaczy, ludzie mają różne poglądy w różnych sprawach, no wiadomo. Ale jeśli chodzi o ideę Orlików, żeby mieć nowoczesne, wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią, ze światłem, z animatorem czy animatorką, a więc osobą, która się profesjonalnie zajmuje głównie dzieciakami na tych obiektach, no, że to jest właściwie dla mnie istota sportu i taka źródło naprawdę wielkiej satysfakcji. Umówiłem się z panem ministrem Nitrasem, że Orliki i cała idea dzisiaj aktywnej szkoły, turniejów, które mobilizowały dziesiątki, a właściwie setki tysięcy naszych najmłodszych, te turnieje piłkarskie na Orlikach. No tak się umówiliśmy, że musi nastąpić renesans tego wszystkiego, począwszy od remontów. Orliki wymagały naprawy, szczególnie nawierzchnia, ale nie tylko. Zależy nam bardzo na tym, żeby też takie miejsca jak sanitariaty były na najwyższym europejskim poziomie i oczywiście ludzie, czyli właśnie animatorzy, ci, którzy zawodowo w imieniu państwa polskiego zajmują się naszymi dziećmi zarówno w roku szkolnym, jak i w czasie wakacji. Tutaj widzicie na Orliku w Karczewie dzieci miejscowe, które akurat ten fragment wakacji spędzają w domu, ale dzięki Orlikowi, dzięki obecności animatorów mogą ten czas spędzać aktywnie i też z dużą satysfakcją. Odebrałem dzisiaj ten raport, czekaliśmy jeszcze, aż się skończy olimpiada, wiadomo, gdzie były emocje, ale raport dotyczący tego pierwszego etapu odbudowy i budowy Orlików, bo też mówimy o budowie nowych Orlików. I doszło do takich zmian, które powinny odnowić tę wielką ideę masowego sportu dla dzieci. Dziękuję za te decyzje, niełatwe przecież, zarówno finansowe. Dzisiaj animatorzy mogą mówić o jakiejś elementarnie przyzwoitej kwocie za godzinę pracy. Pod koniec tego roku były to pieniądze, które właściwie doprowadziły do prawie że zaniku tej grupy. A bez animatorów te Orliki nie miałyby większego sensu. Więc to, że dzisiaj ci ludzie mają też jakąś satysfakcję materialną, to pozwoliło nam na nowo jakby mobilizować wszystkich wokół Orlików w sposób właśnie taki zorganizowany i profesjonalny. Cieszę się też, że zgodnie z naszą umową tak duże środki, to nie jest najbogatsze ministerstwo, jak państwo wiecie, tak duże środki, bo mówimy tutaj o 200 milionach złotych na właśnie odbudowę i rozbudowę Orlików tylko w 2024 roku. Minister Nitras zdążył, jak właściwie był chyba pierwszym ministrem, który podjął ważną decyzję ratującą program Orlików jeszcze w grudniu 2023 roku i uzupełnił te środki niezbędne, żeby Orliki funkcjonowały, wtedy o 70 milionów złotych, jeśli dobrze pamiętam. Bardzo nam zależy na tym, żeby ta idea wielkiego sportu, idee olimpijskie, nasi bohaterowie, nie tylko igrzysk, ale generalnie bohaterowie wyobraźni, żeby to się przekładało też na ten sport codzienny i żeby ci najmłodsi odnaleźli w taką wielką motywację. I nie chodzi o to, żeby na końcu zdobyli medale. Część z nich być może stanie się też zawodowymi sportowcami, ale chodzi przede wszystkim o ich zdrowie. Też powiedziałbym takie bardzo ważne są też tutaj
te cele psychospołeczne. Nie chodzi tylko o zdrowie fizyczne, ale też typ relacji, jaki nawiązuje się w czasie tego typu zajęć. No, nie muszę chyba nikogo przekonywać, że roliki to jest i może być w jeszcze większym stopniu bardzo istotna część edukacji, wychowania społecznego, nawet o czym głośno było wczoraj, wychowania patriotycznego, bo nie ma patriotyzmu bez poczucia wspólnoty, bez świadomości, czym jest drużyna, jak należy współpracować ze sobą, więc to ma naprawdę bardzo wiele wymiarów i dlatego będziemy inwestowali w to jeszcze więcej i środków, i energii, i pomysłów. Mamy w tej chwili 2600, jeśli dobrze pamiętam, orlików. Naszą ambicją ona już jest zapisana, zaprojektowana. To nie jest marzenie, tylko tak będzie. Że na pewno w tej kadencji powinniśmy dojść do gdzieś 3600 orlików. Praktycznie każda polska gmina. Zależy nam też na tym, żeby nie tylko w gminach, ale też w dużych miastach jakoś więcej tego typu ośrodków powstało i one będą też nowocześniejsze i mogą być uzupełniane też o inne funkcje, nie tylko ten klasyczny orlik z tych pierwszych, jakie razem wiele lat temu projektowaliśmy. No, miałem okazję tutaj chwilę też uczestniczyć w zajęciach. Może to brzmi zbyt ambitnie, ale i zrobiłem szybkie konsultacje społeczne, więc tutaj obecne dzieci, ci młodzi ludzie, młodzi sportowcy są na tak, jeśli chodzi o starania Polski o olimpiadę. I z ministrem Nitrasem, jadąc tutaj do Karczewa, a rozmawialiśmy o tym już od dłuższego czasu. Minister zaraz powie, my de facto już od wielu miesięcy prowadzimy działania na rzecz urealnienia tego marzenia, jakim byłaby olimpiada w Polsce. I mogę dzisiaj, bo lepszego miejsca niż orlik z dziećmi grającymi chyba nie ma. No tak, na moje oko wolę to ogłosić tutaj niż w siedzibie PKOL-u. Tu jest jakoś tak, wiecie, taki ludzki wymiar oszczędnie. I mówiąc zupełnie serio, dedykuję właśnie dzisiejszym 10, 12, 15-latkom tę decyzję, że Polska formalnie podejmie starania o organizację Igrzysk Olimpijskich. Te daty, to życie pokaże, czy jest to realny cel. My będziemy to traktowali poważnie i już nie jedną rzecz udało nam się zorganizować. Może nie tej skali, ale jak Państwo pamiętacie, Polska, kiedy się uprze, to naprawdę potrafi osiągnąć wielkie rzeczy. Realna perspektywa, biorąc pod uwagę już wstępne decyzje, zobowiązania, deklaracje Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, no to możemy mówić o roku 2040 lub 2044. Ja już pewnie nie będę biegał po boisku wtedy, kiedy ta olimpiada będzie w Polsce, ale mogę dużo przez tych najbliższych kilka lat zrobić, żeby, tak jak powiedziałem, żeby to marzenie stało się bardzo realnym projektem. Minister Nitras zobowiązał się, tak jak powiedziałem, wiele miesięcy temu, żeby takie prace przygotowawcze, strategiczne rozpocząć i dzisiaj może te pierwsze informacje na ten temat Państwu przekazać. Chciałem też podziękować i to bezpośrednio Tobie, Sławku, za tę inicjatywę wspólnie z polskimi sportsmenkami. Podniesienia nie tylko rangi kobiecego sportu, ale takiego najzwyklejszego ludzkiego równouprawnienia. Nie chodzi tu o żadne progresywne idee, ale sytuacja kobiet w polskim sporcie to jest nadal coś skandalicznego. Dziękuję za ten projekt ustawy. Przeprowadzimy ją w ciągu najbliższych tygodni. Ustawy, zgodnie z którą 30% miejsc we władzach sportowych, w związkach sportowych musi być dla kobiet. Nie może być tak, że polski sport jest jedyną taką enklawą, gdzie nikt nie słyszał o równouprawnieniu płci. W ogóle już nie mówię o zarobkach sportowców, które, jak wiecie, nie tylko w Polsce, ale w Polsce jest to szczególnie dotkliwe. Są tak wyraźnie niższe, jeśli chodzi o sport kobiecy w porównaniu do męskiego. I ważne jest też w tej ustawie i w ogóle w naszym działaniu, w każdym miejscu, gdzie są dzieci, pod opieką dorosłych, dzieci uprawiające sport, jest też i prawo, i codzienne działanie na rzecz bezpieczeństwa naszych dzieci i młodych sportowców. Ta ustawa będzie miała także wymiar antyprzemocowy. Zbyt dużo słyszeliśmy dramatycznych relacji o
patologii w polskim sporcie, także niestety czasami na linii trener, wychowankowie czy działacze sportowi i to się musi definitywnie skończyć. I ostatnia rzecz, jeszcze to sprawdzaliśmy jadąc tutaj do Karczewa. Polski sport, ten olimpijski, ale też na tych niższych szczeblach, musi być przejrzysty. Ponieważ są to pieniądze podatników, to są nie tylko wtedy, kiedy płacimy za bilety, ale też z podatków Polek i Polaków. Polski sport żyje w dużym stopniu. I finansowanie sportu musi być przejrzyste i publicznie dostępne. Minister Nitras pokazał mi jeszcze raz, żebym czuł się pewny tego, że istnieją formalne rekomendacje Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, które zobowiązują takie instytucje jak Polski Komitet Olimpijski do pełnej przejrzystości, do dostępności opinii publicznej do sprawozdań finansowych. Wiecie, ta atmosfera, że coś jest tajne, a tego nie pokażemy, to jest coś tak dewastującego jakby morale polskiego sportu i to musi się bezwzględnie skończyć. W przypadku sprawdzenia wszystkich potencjalnych nieprawidłowości my i tak już działamy. Krajowa Administracja Skarbowa, inne służby będą tak czy inaczej bezlitośnie rozliczały z każdej wydanej złotówki działaczy sportowych, związki sportowe i Polski Komitet Olimpijski. Tutaj, jeśli nie ma tam woli, no to my tę wolę wyegzekwujemy, żeby wszystko było przejrzyste, jak na talerzu i żeby Polacy zobaczyli, kto ile wydał, kto ile zarobił, jak wyglądało finansowanie, efekty też wyników olimpijskich, które stały się dla nas wszystkich też dzwonkiem alarmowym, bo pokazały, że coś jednak bardzo nie gra. Jak są dobre efekty, to ludzie przymykają czasami oczy na to, że coś złego się dzieje. A tu dzieje się coś złego, a oprócz tego nie ma efektów, także będziemy mieli co do roboty. Przepraszam, że tak długo gadałem, ale to mi tak leży na sercu, że musiałem się jakoś przed Państwem wyspowiadać z tego wszystkiego. Panie ministrze. Panie premierze, szanowni państwo, cieszę się, że jesteśmy w Karczewie, bo ten orlik tutaj to jest jeden z pierwszych orlików, jaki został w Polsce oddany. Jeśli się dobrze mu przyjrzymy, to widzimy, że on wymaga po prostu modernizacji. Przez ostatnie 10 lat tak naprawdę, bo wcześniej nie było takiej potrzeby, a później 8 lat nie widziano takiej potrzeby, nie było żadnych środków na modernizację tej infrastruktury. Ona się po prostu zestarzała. Niektóre boiska w okolicach bramek mają bardzo głębokie wręcz dziury. Jest to efekt nie złej technologii, tylko po prostu intensywnego używania. Bardzo miło mi poinformować, że my w tym roku, o czym mówił pan premier, o tych 200 milionach złotych, my w tym roku jako Ministerstwo Sportu przeznaczyliśmy wsparcie dla samorządów w wysokości 50% na modernizację wszystkich orlików. I mogę to powiedzieć, dobre czasy dla tej infrastruktury, dla orlików w Polsce wróciły. My jesteśmy gotowi jako Ministerstwo Sportu w ciągu tego roku i 2 najbliższych zabezpieczyć pieniądze na modernizację wszystkich polskich orlików. 2500, 2604 dokładnie orlików. Ale jesteśmy też gotowi na to i pierwsze decyzje, już ponad 90 orlików nowych uzyskało finansowanie, o czym mówił pan premier. Jesteśmy finansowo jako ministerstwo zabezpieczeni i gotowi na sfinansowanie w ciągu 3 lat 1000 nowych orlików. I mówię o tym dlatego, że tak naprawdę te igrzyska, o których mówi pan premier, które wierzę to szczerze, uda nam się dla Polski zdobyć, one się zaczynają na tej infrastrukturze. Po to, żeby ona była na odpowiednim poziomie, ale co ważne, żeby ona też była dostępna. Dlatego stworzyliśmy w ministerstwie w tym roku największy program, o którym mówił pan premier Tusk. Największy program sportu powszechnego, jaki kiedykolwiek w Ministerstwie Sportu był. Program Aktywna Szkoła doprowadził do tego, że z takich obiektów jak ten, nie wiem czy akurat tutaj to była potrzeba, ale z 3000 obiektów tego typu zdjęto kłódki po lekcjach. Nam bardzo zależy na tym, żeby te obiekty były obiektami ogólnodostępnymi, żeby po lekcjach, w trakcie lekcji, tu są lekcje, korzysta z tego szkoła, ale żeby społeczność lokalna, ludzie, którzy mieszkają obok, mogli z tych obiektów korzystać po lekcjach. Oczywiście w sposób zorganizowany, bezpieczny i temu służy ten program. Przeznaczyliśmy na niego ponad 300 milionów złotych, bo komponentem tego programu jest również sprzęt, który otrzymuje szkoła. I teraz, panie premierze, jedna bardzo ważna rzecz. Mam nadzieję, że to trochę widać w tle. Orliki kojarzą nam się z piłką nożną. My również dbając o kobiety, dbając o dziewczyny,
Chcielibyśmy, żeby ta infrastruktura, żeby te zajęcia, które dofinansowujemy, były powszechne, żeby z nich również mogły korzystać dzieci, dziewczynki. Staramy się, żeby to były dyscypliny przyjazne dla nich, te, z których dzieci chcą korzystać, bo widzieliśmy taką dysproporcję, że gdybyśmy porównali wydatki na dyscypliny te bardziej preferowane, mówię o sporcie powszechnym, przez dziewczynki, a jakie przez chłopców, to tutaj też była ogromna dysproporcja. Dziękuję za tę deklarację dotyczącą Igrzysk Olimpijskich. Myślę, że to jest informacja, na którą Polacy czekali. Ja widziałem Igrzyska w Paryżu i mogę powiedzieć, panie premierze, szanowni państwo, od strony organizacyjnej my jesteśmy w stanie taki projekt przeprowadzić. Polska jest gotowa. Oczywiście wymaga to nakładów infrastrukturalnych, ale my wiele rzeczy już mamy. To jest dzisiaj dla Francuzów to większe było wyzwanie w dziedzinie bezpieczeństwa niż organizacji, logistyki i zadań sportowych. Cieszę się, myślę, że polski sport na to czeka i co ważne, o tym wspomniał pan premier. Ja w marcu tego roku przystąpiliśmy w ministerstwie do prac nad strategią rozwoju polskiego sportu. Rzeczywiście ostatnia strategia przyjęta przez rząd pani premier Kopacz skończyła się w roku 2019 i bez żadnych dokumentów programowych od tego czasu polski sport funkcjonował. Ja w sposób absolutnie świadomy chciałbym rozpocząć dyskusję ze środowiskiem po Igrzyskach Olimpijskich w atmosferze pewnej refleksji, spokoju. Jesteśmy już po wstępnej procedurze przetargowej. Chcemy przygotować dokument i mam nadzieję w listopadzie przedstawię światu sportu założenia do nowej strategii sportu. W tym przypadku, panie premierze, wydaje się, że data roku 2040, tak żeby było to związane z igrzyskami, strategia do roku 2040 wydaje się najbardziej logiczna i mam nadzieję, że zimę, wiosnę przyszłego roku spędzimy na poważnej dyskusji z całym środowiskiem, wszystkimi ludźmi zainteresowanymi sportem, bo to jest projekt jednak nie dotyczący tylko sportu, infrastruktury, społeczny projekt. Spędzimy na dyskusji, jak doprowadzić do tego, żeby igrzyska w Polsce się odbyły, były sukcesem i były kołem zamachowym. Nie tylko dla sportu, ale dla całej Polski, tak jak stało się to z Euro 2012, bo myślę, że wszyscy, bez względu na wyniki piłkarskie, które nie zawsze są satysfakcjonujące, widzą, że Euro 2012 było wielkim cywilizacyjnym projektem i igrzyska mogą być jeszcze większym cywilizacyjnym projektem, tylko musimy go dobrze przygotować. Dziękuję, panie premierze. Dziękuję. Ja cieszę się i kończąc tę część przed pytaniami. Do tego projektu muszą się zabrać ludzie bez kompleksów, tacy jak minister Nitras. Polska nie ma żadnego powodu do żadnych kompleksów. Do dzisiaj mówię tu o reakcjach moich partnerów w Europie, liderów politycznych, liderów opinii publicznej. Do dzisiaj wspominane są te Mistrzostwa Europy w piłkę nożną w Polsce jako absolutny majstersztyk organizacyjny, sprawność państwa, porządek, bezpieczeństwo i to, że zdążyliśmy i z autostradami, lotniskami, stadionami, a w wielu miejscach startowaliśmy od zera. Więc muszę powiedzieć, że to jeszcze w pamięci jest i że Polska ma pełne prawo powiedzieć, zrobimy to najlepiej na świecie. Naprawdę nie ma powodu tu do kompleksów i jestem przekonany, że to jest ten projekt, który mamy kilka takich rzeczy w naszym życiu i ten niewiele, ale mamy na szczęście, które łączą wszystkich bez względu na poglądy polityczne i myślę, że do momentu, kiedy te igrzyska się rozpoczną, kiedy zapłonie znicz w Warszawie, znicz olimpijski, to przecież pewnie różne ekipy będą Polską rządziły, różne partie będą wygrywały, przegrywały, ale ten cel, jak sądzę, może rzeczywiście zjednoczyć wszystkich. Dziękuję i mamy czas na kilka pytań. Karolina Mózgowiec, Polska Agencja Prasowa. Czy KPRM wyśle formalne pismo do prezydenta w sprawie kandydatury Piotra Serafina? Czy też w najbliższym czasie będzie pan rozmawiał z prezydentem? Może te rozmowy już się odbyły na ten temat? I drugie pytanie o kandydata na prezydenta. Czy kiedy Platforma Obywatelska ogłosi kandydata, czy pan, panie premierze, będzie rozważał kandydowanie, czy może w grę wchodzi jeszcze na przykład Radosław Sikorski? Dziękuję. Rozmawiałem już z panem prezydentem. Mieliśmy takie dyskretne spotkanie kilka dni temu. Będę je długo pamiętał, bo odbyło się u mnie właśnie w Trójmieście na pokładzie okrętu wojennego. Dzięki temu było bardzo dyskretne.
I rozmawialiśmy także o naszej współpracy, jeśli chodzi o struktury europejskie i polską prezydencję w Unii Europejskiej. Ja byłem zbudowany jakby podejściem. No nie jest łatwo, mamy różne poglądy, wiadomo, ale no, pan prezydent nie pierwszy raz podkreślał, że akceptuje jakby ten podział ról, który został zbudowany przez wieloletnią tradycję, bo to nie jest zapisane precyzyjnie w Konstytucji, wiemy o tym. Ale jeśli ma się dobrą wolę, to ten podział ról. Prezydent odpowiedzialny bardziej za relacje w NATO i w Organizacji Narodów Zjednoczonych, premier rządu za politykę europejską i bilateralną politykę zagraniczną. I że tutaj staramy się współpracować i wspomagać i jakby nie wchodzić sobie w drogę. Więc muszę powiedzieć, że czasami jak czytam różne komentarze, że konflikt między prezydentem, premierem, Duda, Tusk, mały pałac, duży pałac, no sami znacie tytuły tych artykułów, że to jest naprawdę w tej sprawie bardzo na wyrost. Na szczęście. Mamy ustawę, którą PiS przegłosował, która daje pewien typ uprawnień prezydentowi, jeśli chodzi o politykę europejską. Ona budzi zasadnicze wątpliwości co do zgodności z konstytucją. Moje też. Ale ja chcę, ale okej, no musimy sobie jakoś z tym poradzić. Nie chcę, żeby Europa patrzyła z niezdrowym zaciekawieniem, że my tutaj nie potrafimy razem się dogadać w sprawie na przykład nominacji czy rekomendacji, jeśli chodzi o przyszłego komisarza i ja będę, mając swoje zdanie, swoją opinię na temat i sensu, i konstytucyjności tej ustawy, ale będę respektował jej zasady, żeby uniknąć niepotrzebnych swarów i myślę, że dojdziemy z panem prezydentem do porozumienia. Tym bardziej, że kandydatura, rozmawiałem z wieloma osobami, pana Piotra Serafina jest apolityczna, to nie jest członkiem żadnej partii, pracował z bardzo wieloma ekipami, jest radykalnie, że tak powiem, skoncentrowany na zadaniach państwowych, zawsze taki wzór patrioty, niepartyjnego, świetnego fachowca, najlepszego w Europie, więc nie widzę tutaj też jakby pretekstu nawet, żeby kwestionować tę kandydaturę. Myślę, że wszystko pójdzie dobrze. Wybory prezydenckie odbędą się za niecały rok, czyli to jest dużo czasu jeszcze, bardzo, jak na polską politykę. Ja mam pewien problem, bo im kategorycznie mówię, że nie jestem zainteresowany osobiście wyborami, startem i że nie będę startował, im częściej to mówię, tym częściej czytam później, że z Tuskiem to nie wiadomo, jak będzie. Nie będę kandydował, nie zamierzam kandydować, bo mam świadka tutaj, minister Nitras dobrze wie, jest jednym z moich najbliższych współpracowników, nie tylko ze względu na prowadzenie resortu, jak wielkiego zadania się podjęliśmy. I te najbliższe lata to jest naprawdę bardzo poważna charuwa. Ja się czuję kompetentny i dobrze w tym miejscu, w jakim jestem. Decyzję o kandydacie Koalicji Obywatelskiej, a może szerzej, może całej koalicji 15 października, powinniśmy ogłosić przed świętami Bożego Narodzenia. I to nie jest ucieczka o tym, znaczy wydaje mi się, to jest termin optymalny. Też nie ma co za wcześnie zaczynać kampanii. No jeśli pojawiają się nazwiska tych takich oczywistych kandydatur, jak prezydent Rafał Trzaskowski, bo sam prezydent Rafał Trzaskowski prosił mnie, zwracał się do mnie z jednoznaczną taką, póki nie ma decyzji, mówi, ja nie mogę być kandydatem, bo jestem prezydentem Warszawy. Minister Sikorski jest ministrem. Ja się cieszę, że akurat Platforma czy Koalicja Obywatelska, że my nie mamy problemu, my nie musimy szukać kogoś w jakichś, wiecie, tajnych rewirach. Mamy dość takie bardzo mocne kandydatury, bardzo mocne nazwiska, a Rafał Trzaskowski nieprzypadkowo we wszystkich możliwych sondażach organizowanych przez wszystkie możliwe media wydaje się jednak najbardziej akceptowany przez Polaków jako kandydat na prezydenta więc no, to jest na pewno najbardziej prawdopodobny scenariusz.
Kolejne pytanie. Piotr Witkowski, Polsat News. Wspomniał pan, panie premierze, o rekomendacji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, która dotyczy transparentności w związkach sportowych, w organizacjach. Czy w związku z tym będą jakieś zmiany ustawowe, które zmuszą do takiej transparentności organizacje, które nie chcą być transparentne? Jak oceniają państwo postawę Radosława Piesiewicza, który zapowiedział, że nie prześle żadnych dokumentów, ponieważ nie ma ku temu właśnie podstawy prawnej? I drugie pytanie o sytuację w Poczcie Polskiej. Prezes spółki Sebastian Mikosz mówi o tym, że będzie kierował zawiadomienia do prokuratury w sprawie działań poprzedników, które doprowadziły między innymi do straty w pierwszym półroczu tego roku 300 milionów złotych i mówi o konieczności zwolnień grupowych. Czy nie obawia się pan, że zwolnienia grupowe w tak dużej państwowej spółce spowodują niepokoje społeczne i czy ma pan zaufanie do działań obecnego prezesa? Będę czekał na precyzyjne rekomendacje ze strony ministra Nitrasa, jeśli chodzi o ewentualną potrzebę zmian ustawowych, które mogłyby ułatwić zbudowanie przejrzystych zasad i transparentnych zasad i takich otwartych publicznie zasad prowadzenia związków sportowych i Komitetu Olimpijskiego. To jest, ta przejrzystość jest niezbędna. Także w kontekście tej decyzji o staraniu się o organizację igrzysk. No, nie wyobrażam sobie, żeby partnerami w tym gigantycznym przedsięwzięciu były osoby lub instytucje nieprzejrzyste, znaczy, o których nie wiemy, co tam się dzieje, a odór czuć z odległości kilometrów. Przecież ja nie odkrywam tu Ameryki. Tak naprawdę wszyscy wiemy, że tam wiele rzeczy nie gra. Tak powiem najoględniej. Proszę być spokojnym. Pod rządami obecnego prawa i ustaw mamy wystarczająco dużo narzędzi, aby otworzyć te szuflady, sejfy i wydobyć na światło dzienne wszystkie niepotrzebnie utrzymywane w tajemnicy dane dotyczące obrotu pieniędzmi i całą polityką finansową i organizacyjną związków sportowych i Komitetu Olimpijskiego. To nie jest tak, że są to enklawy wyjęte spod polskiego prawa. Proszę być spokojnym. Instytucje, które już wymieniłem, ale takie jak Krajowa Administracja Skarbowa, Najwyższa Izba Kontroli, wojewodowie. Na przykład w przypadku Polskiego Komitetu Olimpijskiego, sprostuj mnie, jeśli się mylę, ale na przykład prezydent miasta Warszawy, który jest organem nadzoru fundacji czy stowarzyszenia, którym jest Polski Komitet Olimpijski. Więc tych narzędzi jest wystarczająco dużo, żeby Polska zobaczyła, co się działo i co należy zmienić. Także tu może pan być spokojny. A jeśli zmiany ustawowe będą potrzebne, żeby wspomóc ten proces, no to przeprowadzimy takie zmiany i to pilnie, ale to już pan minister Nitras nad tymi ewentualnymi zmianami pracuje. Czy pan premier pozwoli 2 zdania uzupełnienia, bo żebyśmy nie tworzyli jakiegoś nieprawdopodobnego obrazu. Ja, jak państwo wiecie, poprosiłem i dałem dosyć krótki termin, 2 dni, związki sportowe o dokładne wyjaśnienia, kto w jakim charakterze, kto za to płacił, był na igrzyskach. I ja właściwie od wszystkich związków te informacje mam. Jeden związek, Polski Związek Badmintona, stwierdził, że ma wakacje i nie odpowie w terminie. No i Polski Komitet Olimpijski. Ja nie kryję, że ja jestem zaskoczony tym, co powiedział pan prezes Piesiewicz, bo tak jak wspominał pan premier, dobre praktyki. Oficjalny dokument Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego nakazuje ujawnianie takich informacji, mówi wprost, że nawet benefity, czyli przeloty, gdzie zakwaterowanie każdej osoby, członków zarządu powinno być jawne. Więc jeżeli ktoś tu dzisiaj się powołuje na Międzynarodowy Komitet Olimpijski, to chyba bardziej ja mam prawo na pewne standardy panujące w ruchu olimpijskim niż pan prezes Piesiewicz, o którego, jak wiem, nawet organy statutowe PKOL-u, nie wie, organy statutowe i nadzorcze PKOL-u, jak na przykład komisja rewizyjna, nie znają wysokości jego wynagrodzenia. No to nie jest standard. Nie da się, tak jak powiedział pan premier, organizować igrzysk, jeśli my nie wiemy, jak tam są przepływy finansowe, kto płaci, kto zarabia, co się z tymi pieniędzmi dzieje. Związki wykonały zadanie, ja je teraz to będę analizował i po weekendzie państwu przedstawię dokładnie informacje od związków sportowych i tutaj współpraca jest wzorcowa. Nie chcemy wyprzedzać też faktów, ale też o tym długo rozmawialiśmy.
mamy wrażenie, że także w związkach sportowych, które gdzieś tam na końcu decydują, kto prowadzi PKOL, znaczy kto jest szefem PKOL-u. Że w interesie wszystkich związków sportowych bez wyjątku jest tworzenie tej presji na transparentność i przejrzystość działań. Te rekomendacje Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego mówią także o koniecznym audycie zewnętrznym, który powinien być prowadzony bez przymusu z zewnątrz, ale jak nie będzie innej możliwości, to my będziemy chcieli przeprowadzić wszystkie działania, które są oczywiście zgodne z polskim prawem i które wypełniają co do joty rekomendacje, oficjalne rekomendacje Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. I tutaj upór czy pana Piesiewicza, czy kogokolwiek innego nic nie da. To znaczy my jesteśmy po decyzji i my to tak czy inaczej przeprowadzimy. Co do Poczty Polskiej, to jest jeden z kolejnych dramatycznych przykładów. Bardzo dużo mówiło się o PKP Cargo. Sytuacja jest w jakimś sensie podobna. Przez długie lata, wiecie, Poczta Polska jest specyficzną firmą. Ona realizuje pewne zadania państwowe. Ona nie ma szansy na wolnym rynku konkurować z prywatną konkurencją, ponieważ ma dużo zadań, które trzeba finansować, na których się nie zarabia. I odpowiedzialność za kondycję Poczty Polskiej zawsze spoczywała na państwie, na rządzie. Doprowadzili Pocztę Polską do ruiny, po prostu. Mam pełne zaufanie do prezesa Mikosza. Byłem bardzo zadowolony, kiedy dowiedziałem się, że właśnie on zdecydował się na prowadzenie, wiedząc, gdzie wchodzi. Przecież wiedzieliśmy, jak dramatyczna jest tam sytuacja i prezes Mikosz chce uratować Pocztę Polską. Będzie potrzeba trudnych decyzji. Nie boję się niepokojów społecznych. Wszyscy w Poczcie, wszyscy wiedzą, co jest warunkiem przetrwania tej firmy. Także ja liczę tutaj też na taką elementarną przyzwoitość i związków zawodowych, wszystkich uczestniczących w tym procesie. Spróbujmy razem uratować to, co zniszczono w ostatnich latach i uratujmy Pocztę Polską. To jest jedyny nasz cel w tej sprawie. Następne pytanie, zapraszam. Dzień dobry, Michał Makowski, Radio Z. Panie premierze, co dalej z kredytem na start? Wiemy, że koalicjanci jak Lewica czy Polska 2050 są przeciwni temu projektowi. Z drugiej strony Ministerstwo Rozwoju w badaniach, które mają stać za tym projektem, powołuje się na dość wątpliwej jakości badania. Również w internecie boty jakby przesądzają tę narrację, że kredyt na start jest potrzebny. Proszę powiedzieć, jaka jest pańska decyzja, jaka jest pańska opinia i czy zamierza pan forsować przeprowadzenie tego projektu? Czeka nas bardzo poważna rozmowa na podsumowanie pierwszego roku po wyborach. Rozmowa wewnątrz całej koalicji 15 października. Wczoraj miałem okazję po uroczystościach, po defiladzie długo rozmawiać o tym z marszałkiem Sejmu, liderem Polski 2050. Nie tylko o kredycie 0%, czy w ogóle o tych kilku projektach, które były dyskutowane w ramach koalicji 15 października. Rozmawialiśmy generalnie o potrzebie takiego drugiego otwarcia. I ono jest oczywiście potrzebne. Koncentrowałem się, to było moje zadanie i gorzej, lepiej w różnych, wiecie, nie wszyscy są zadowoleni, ale ja akurat wiedziałem za moim doświadczeniem, że pierwszy rok będzie bardzo taką charówą polegającą głównie na czyszczeniu. Tak, rząd był właściwie przez te miesiące takim wielkim, zbiorowym zakładem oczyszczania państwa. I wszyscy koalicjanci, koalicji 15 października, wszyscy bez wyjątku uważają, że powinniśmy ogłosić tę nową agendę, już skierowaną do przodu. Oczywiście rozliczenia będą trwały, ale coraz częściej będzie to już robota wyłącznie prokuratury i sędziów i sądów. My nie będziemy musieli się już tak bardzo w to angażować i w związku z tym ten środek ciężkości przejdzie na pewno na te projekty na przyszłość. I dlatego na pewno przed 15 października będziemy gotowi przedstawić tę wspólną agendę całej koalicji rządzącej na tę drugą, dłuższą część naszej kadencji i między innymi będziemy rozmawiać, nie będziemy się kłócili, tylko poszukamy najlepszego, optymalnego rozwiązania, jeśli chodzi o kredyty mieszkaniowe i generalnie budownictwo.
jest problem, ponieważ są zasadnicze rozbieżności, akurat jeśli chodzi o kredyt zero. Nic na siłę. Znaczy, ja nie wierzę w to, że ktoś jest tak po prostu, wiecie, tak czarno-biało, że ktoś ma głupi pomysł, a ktoś ma mądry pomysł. Poszukamy wspólnie takiego rozwiązania, które realnie przyspieszy budowę mieszkań, bo to właściwie jest jedyny sens tych działań. Ja będę otwarty absolutnie też na sugestie ze strony koalicjantów. To będzie pierwszy temat z tych systematycznych spotkań, które właśnie rozpoczynamy. Systematycznych spotkań i liderów, i takiego zespołu roboczego, który reprezentuje wszystkie partie. Wiem, że mówię ogólnie, ale nie chcę, zanim nie ustalimy wszystkich szczegółów z pozostałymi liderami, nie chcę, wiecie, wychodzić przed szereg, no bo to później utrudnia tylko dojście do porozumienia. Ale jestem optymistą, jeśli chodzi o tę gotowość do szukania wspólnych rozwiązań. Naprawdę wszyscy jedziemy na jednym wózku i moi partnerzy dokładnie o tym wiedzą. Następne pytanie. Dominika Grabowska, TVP Info. Do pana ministra pytanie jeszcze o PKO. Czy będą konsekwencje tej odmowy? Mówił pan wcześniej, że o jakimś wstrzymaniu środków. I pytanie do pana premiera o etap konsultacji międzyresortowych dotyczących Funduszu Kościelnego. Tak. Nie musi być konsekwencji, dlatego że tak jak powiedziałem, wszystkie związki sportowe z tego obowiązku się wywiązały, poza jednym. I chyba to nie jest przypadek. Natomiast jeśli chodzi o Polski Komitet Olimpijski, ja jestem bardzo zdumiony tą odpowiedzią. Nie wiem, czy można to nazwać odwagą, ale zachowanie pana prezesa Piesiewicza trzeba zmierzyć i porównać z oczekiwaniami społecznymi. Bo to nie ja proszę, ja poprosiłem tylko o informacje, nie można mówić o jakichś naciskach, ja po prostu poprosiłem o informacje, które zgodnie z dobrymi praktykami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego są jawne. Myślę, że opinia publiczna przede wszystkim wyciąga wnioski z tego, co widzi, a o instrumentach mówił pan premier Tusk. Dla mnie to, co powiedział pan premier, jest tylko instrukcją, wskazówką, którą ja i pozostałe instytucje państwa wykonamy. Fundusz Kościelny. Poprosiłem pana premiera Kosiniaka-Kamysza, który w rządzie podjął się tego zadania, to znaczy organizacji pracy międzyresortowej. Tak mam wrażenie, że premier Kosiniak ma trochę mniej entuzjazmu do niektórych rozwiązań w porównaniu do mnie na przykład. I wynika to pewnie z innego typu wrażliwości, o tak bym powiedział. Nie ze złej woli, ale umówiliśmy się, że niezależnie od tego, że mamy jakąś różnicę zdań, nie fundamentalną, bo jeśli chodzi o sam fundusz kościelny, to tam jest mało emocji. Mówimy raczej w ogóle o metodzie finansowania Kościoła i to nie jest bezpośrednio związane z funduszem kościelnym. Bo to jest takie czasami, wiecie, nieporozumienie. Przecież te miliardy, które idą do różnych kościołów, różnymi drogami, to nie jest fundusz kościelny. Fundusz kościelny to jest dobrze ponad 90% tych środków to jest zabezpieczenie emerytalne i rentowe, które i tak będzie realizowane przez tych, którzy w tej chwili z tego korzystają, więc i tak nikt nie zdejmie obowiązku, bo on jest prawnie jakby zatwierdzony. Obowiązku utrzymania świadczeń rentowo-emerytalnych dla księży, zakonnic, etc. Natomiast to tak czy inaczej jest właśnie powód, dla którego dyskutować będziemy model odpisu podatkowego. Też są różne warianty, tak aby jednak to wierni decydowali o tym, czy i w jakiej skali chcą finansować swoje kościoły. Ci, którzy byli zaangażowani do tej pory, uczestniczyli w tych dość licznych spotkaniach roboczych i wytworzyli dokumenty, więc we wrześniu usiądziemy już na posiedzeniu rządu i przyjmiemy jakiś ten wariant, ten punkt wyjścia wspólny. Mam nadzieję, że wspólny. A jeśli będziemy mieli kłopot z ustaleniem jednego zdania, no to ktoś będzie miał zdanie odrębne, a ja tak czy inaczej zobowiązałem się do tego, żeby kwestię funduszu kościelnego i odejścia od funduszu kościelnego jako sposób finansowania, żeby załatwić. I będę szukał to oczywiście, bo wiecie, mi nie chodzi o spektakularną wojnę.
Tu nie chodzi o to, że teraz ja pokażę, o jaki jestem antyklerykał, a Kośniak-Kamysz pokaże, jaki to nie jest wierny syn Kościoła, albo na odwrót, to bez znaczenia. Chodzi o takie rozwiązanie, które przede wszystkim wyeliminuje to bardzo często patologiczne finansowanie i te imperia finansowe, bo kościoły nie są od tego, a szczególnie jeden ksiądz dyrektor, nie są od tego, żeby gromadzić jakieś gigantyczne kapitały i prowadzić wielkie biznesy. I tak naprawdę przecież o to bardziej chodzi. I tutaj chcę Państwu powiedzieć, że sprawa została rozstrzygnięta pierwszego dnia po wyborach. Strumienie pieniędzy, które szły do takich przedsięwzięć gospodarczych, jak to słynne imperium ojca dyrektora, one zostały zamknięte. To znaczy to, na czym bezpośrednio mamy władzę jako rząd, jako Rada Ministrów, to tam to zaczęło działać. Znaczy nie ma już tych szeroko otwartych kanałów przepływu milionów i setek milionów złotych właśnie na biznesy, a nie na kościoły tak de facto. Ta sprawa już jest zamknięta. Trudno ją ogłosić, bo to są po prostu decyzje, że nie będzie tego typu finansowania. I oczywiście będziemy także rozliczać to, co do tej pory popłynęło tam zarządów PiS-u, czy było uzasadnione i czy było legalne. I tutaj takie instytucje jak ta prowadzona przez księdza Rydzyka, one też będą oczywiście przedmiotem kontroli, bo to tam, gdzie poszły publiczne pieniądze. Nie ma oczywiście o czym dyskutować, ale uwierzcie mi, nie będę proponował w tej sprawie igrzysk, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby państwo w sposób przyjazny, bo ja mam inny pogląd niż niektórzy tak radykalnie antyklerykałowie. Ja mam absolutne przekonanie, że bez patologii, bez tego przenikania się władzy i Kościoła, Kościół w tej postaci czystej, ja pomijam kwestie metafizyczne, ale społecznie spełnia bardzo pozytywną rolę i w naszej historii spełniał głównie pozytywną rolę. My chcemy pomóc, żeby oczyścić to z tych dwuznaczności i z tego z tej fascynacji pieniędzmi niektórych ludzi Kościoła. I ostatnie pytanie. Jan Jołowczyk, TVN24. Panie premierze, dwa szybkie pytania. Pierwsze odnośnie słów Zbigniewa Boguckiego, który określając osoby obecnie zasiadające w spółkach Skarbu Państwa użył określenia tłuste koty Tuska, jednocześnie nawołując do wyborców PiS, żeby przesyłali potencjalne informacje o jakichś nieprawidłowościach. Jak pan oceni te słowa? I druga rzecz, dzisiaj w programie 1 na 1 Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział o sporej dziurze budżetowej, jeśli chodzi o Ministerstwo Obrony Narodowej. Czy jest jakiś plan uzdrowienia tej sytuacji i jak pan się odniesie do tej kwestii? Dziękuję. Niemożliwe, żeby... Też mi się to wydaje Na to drugie pytanie nie odpowiem, bo tak na pierwszy mój słuch, ono wydaje mi się nie może znajdować pokrycia w faktach, nie jest chyba precyzyjne, jeśli chodzi o Ministerstwo Obrony Narodowej i generalnie środki na zbrojenia, na obronę, one właściwie nawet przekraczają ludzkie wyobrażenie. Chodzi o to, że pan Władysław Kosiniak-Kamysz użył określenia, że po ministrze Błaszczaku zostało sporo takich niewyjaśnionych kwestii, jeśli chodzi o finanse i... Okej, tylko bo pan użył słowa, że jest dziura budżetowa w MON-ie. Potocznie, przepraszam. Tak, bo to jest bo przez dziurę budżetową rozumiemy brak środków na zadania, jakie ma przed sobą MON. Proszę mi wierzyć, że my z panem ministrem Kosiniakiem-Kamyszem zastanawiamy się raczej nad tym, jak mądrze wydać każdą złotówkę, bo tych złotówek jest po prostu bardzo, bardzo dużo. My wydajemy najwięcej, proporcjonalnie najwięcej na świecie, jeśli chodzi o NATO w tej chwili pieniędzy. W kwotach bezwzględnych to też są kwoty gigantyczne. Ja niektórym urzędnikom, nie premierowi Kosiniakowi-Kamyszowi, ale niektórym urzędnikom i niektórym generałom musiałem tak osobiście wytłumaczyć, że to nie jest tak, że jak się ma bardzo dużo tych miliardów, to można je wydawać, wiecie, o tak lekką ręką. Jest dokładnie odwrotnie.
skoro my nakładamy na nasz naród przecież to wielkie zadanie sfinansowania najnowocześniejszej, największej armii w tej części świata, bo przecież takie jest nasze zadanie, mówię o Europie. I my realizujemy to zadanie. To i ludzie na to płacą. To my im więcej wydajemy, tym rzetelniej musimy każdą złotówkę obejrzeć i ta dyscyplina, im więcej wydatków musi być większa, a nie mniejsza. I mam nadzieję, że moi partnerzy i w rządzie, i w administracji tę filozofię zrozumieli i już nie mam z tym jakiegoś problemu. Ale ja dopytam pana ministra Kosiniaka-Kamysza, o co chodzi z tym ponurym dziedzictwem pana Błaszczaka. Ja nie mam wątpliwości, że on zostawił więcej min, Błaszczak, w swoim resorcie niż Rosjanie ich nastawiali w Donbasie. Znaczy to co do tego nie mam wątpliwości. Min metaforycznie, ale wiecie co mam na myśli. A to pierwsze pytanie dotyczyło jakiegoś pana, bo nie znam. Chodzi o słowa Zbigniewa Boguckiego, który Kto to jest? odnośnie... To jest Nie poseł Prawa i Sprawiedliwości, Okej. który użył odnośnie ludzi zasiadających w spółkach Aha, Skarbu okej, Państwa okej. określenia tłuste koty Tuska. Okej, chciałem się upewnić, kto jest autorem tej błyskotliwej frazy. Ja jestem psiarz. Znaczy u mnie w rodzinie są i kociarze, i psiarze, ale generalnie my jesteśmy raczej od psów. Więc ja się nie obrażę, jeśli pan Bogucki, tak? Jeśli pan Bogucki powie, że w spółkach teraz są psy gończe Tuska, bo w jakimś sensie o to by chodziło.